Ze swojej kuchni na South Lane pod numerem 3 wita Was Holman Cotton. Choć jeszcze całkiem ciepło, to łąki nad wodą przypruszył już biały śnieg. Wszędzie jest mokro i nieprzyjemny wiatr wpada pod płaszcze i kaptury. Jeśli nie musisz wychodzić lub jakiś nierozważny niziołek, jak nas nazywacie, nie namówi Cię na wędrówkę po okolicy, zostań na chwilę w mojej kuchni. Coś przekąsimy, a cóż może być lepszego niż przekąska, gdy mokro i chłodno? Tylko co tu przekąsić, gdy najchętniej posiedziałoby się przy piecu z kuflem grzanego piwa albo dobrą herbatą? I przy czym nie trzeba się specjalnie narobić? To może podpłomyki. Doskonały pomysł. Zerknę tylko, co mam w spiżarni. Oj, trzeba uzupełnić zapasy, ale widzę resztki sera, odrobinę szynki, a nawet trochę pikli. Dobra nasza. Ale zaraz. Przecież jesteś dużym człowiekiem, a duzi ludzie, szczególnie ci z miast, już dawno zapomnieli, cóż to takiego podpłomyk. Potem na jarmarkach oddają ostatni grosz za egzotyczny dla nich przysmak. Czymże więc jest podpłomyk? To jeden z najstarszych rodzajów przaśnego chleba. Po prostu cienki placek z mąki i wody, pieczony bez tłuszczu. Nasi dziadowie piekli go w żarze ogniska lub na kamieniach, a później w chlebowych piecach czy na kawałku blachy. Duży człowieku, a wiesz ty, co to przaśny chleb? Jak nie, to na wszelki wypadek wytłumaczę. Nasz chleb powszedni jest dlatego taki puszysty i lekki, ponieważ mąkę, z którego go zrobiono, poddano fermentacji, jak to mówi nasz piekarz, zakwaszono mąkę. Ma w sobie dużo bąbelków. Musielibyśmy mieć więc zakwas albo drożdże, a do tego to długo trwa. Podpłomyk nie jest tak miękki i smaczny jak zwykły chleb, ale za to zrobimy go w parę chwil, więc do roboty, bo w brzuchu burczy. Zrób tak. Weź trochę mąki, na niezbyt głodnego niziołka starczy kubek, rozpal kuchenny piec, a jeśli nie masz, to przygotuj dużą patelnię albo rozgrzej grilla i połóż na niego stalową blachę. Mąka może być pszenna, żytnia, orkiszowa, mieszana, a nawet kukurydziana. Żytnią najlepiej wymieszać z pszenną, bez tego będzie się słabo lepić. Możesz też dodać szczyptę soli, z którą podpłomyk będzie o wiele smaczniejszy. Teraz dodawaj po trochu zimnej wody. I lepiej za mało niż za dużo. Wyrabiaj ciasto, aż przestanie się lepić i da się z niego zrobić cienkie placuszki. Możesz użyć do tego ręki lub wałka, a nawet butelki po piwie. Takie placki kładź wprost na suchą, mocno rozgrzaną blachę lub patelnię. Nie używaj tłuszczu. Dosłownie w parę chwil podpłomyk zacznie puchnąć i wyglądać jak księżyc w pełni. Po chwili przewróć go na drugą stronę. Gotowe. Uważaj tylko, by nie trzymać go zbyt długo. Brązowe i księżycowe plamy i bąble są pożądane, ale gdy zaczynają się robić czarne i czuć woń spalenizny, to już przesadziłeś. Podpłomyk gotowy. Teraz, póki gorący, skrop go dobrą oliwą z południowej ćwiartki albo ulubionego oleju i zajadaj. Możesz posypać go serem czy przegryźć z kawałkami aromatycznej wędzonej szynki. Jeśli podpłomyk spuchł i wygląda jak mała, okrągła poduszka, to rozkrój go szybko na jednym boku i nałóż do środka ulubionych pikli albo egzotyczny czerwony przysmak z dalekich krajów, który wy nazywacie pomidorami. Smacznego! Jak widzicie, przepis jest prosty i do tego możecie go zmieniać, jak tylko macie ochotę. Spróbujcie dodać do ciasta waszych ulubionych ziół, sprawdzajcie, jak smakują różne rodzaje mąki lub oliwy. I pamiętajcie, by podpłomyków nie zostawiać na później. Trzeba jeść je świeże, najlepiej jeszcze ciepłe. Potem robią się twarde, jak stopa niziołka. Hej, panie Holmanie, zakrzykniecie. A nie można by zrobić czegoś, by trzymało się dłużej i by bardziej puszyste? Ano można. Pewnie, że można. Ale to już będzie następna opowieść. O ile zechcecie jej wysłuchać. Dajcie znać. Oho, mój piec już porządnie rozgrzany. Serek i szynka uśmiechają się do mnie. Pora wrzucić coś na blachę. My tu gadu, a ja głodny. A jeszcze trzeba kury nakarmić. Kłaniam się szanownym państwu do moich włochatych stóp i do ponownego spotkania w kuchni na South Lane 3.